Ulumulu to jedno z tych zadań, na których bardzo łatwo stracić mnóstwo czasu. Wystarczy obrać złą kolejność i nagle okazuje się, że biegamy po całej kolonii kilka razy wracając w te same miejsca. A wcale nie musi tak być. W tym materiale pokażę Wam trasę, dzięki której zdobędziecie wszystkie składniki praktycznie jednym okrążeniem mapy, a na końcu od razu dotrzecie do Tarokka, najkrótszą drogą. Bez zbędnego biegania, bez niepotrzebnych nawrotów i bez kombinowania. Zakładam, że jesteście już w 4. rozdziale i być może odbiliście wolną kopalnię. Jeśli tak, możemy od razu przejść do działania. Naszym pierwszym celem jest Urszak. Znajdziecie go w ruinach twierdzy zajętej przez orków. I to właśnie od tej rozmowy zaczyna się cała droga do zdobycia Ulumulu. Warto wysłuchać dialogu do końca, bo nie chodzi tylko o fabułę. Dopiero po rozmowie z Urszakiem gra podmienia zwykłe potwory na ich silniejsze odpowiedniki, z których będziemy mogli zdobyć potrzebne trofea. Bez tego możecie odwiedzać wszystkie znane miejsca i niczego nie znajdziecie. Tarok będzie potrzebował 4 trofeów: rogu wielkiego cieniostwora, kła wielkiego trola, języka wielkiego ognistego jaszczura oraz zębów błotnej matki. I właśnie teraz następuje wspomniana zmiana. Zwykłe cieniostwory stają się wielkimi cieniostworami, zwykłe trole zmieniają się w wielkie trole, a ogniste jaszczury w ich potężniejsze odmiany. Dzięki temu wiemy już nie tylko czego szukać, ale też gdzie zacząć. Większość graczy rusza po te składniki trochę na oślep. My zrobimy to inaczej. Ułożymy trasę tak, żeby praktycznie cały czas iść do przodu i ani razu nie wracać w odwiedzone wcześniej miejsce. Po wyjściu z ruin nie ma sensu od razu biec na drugi koniec mapy. Najbliżej znajduje się jaskinia w lesie pomiędzy starym obozem a obozem na bagnie. I właśnie tam zaczniemy. W normalnych okolicznościach spotkalibyście tutaj zwykłego cieniostwora. Po rozmowie z Urszakiem jego miejsce zajmuje już wielki cieniostwór, z którego zdobędziemy pierwszy potrzebny składnik. Nie wybrałem tej lokacji przypadkiem. To po prostu najszybsza opcja z punktu, w którym aktualnie się znajdujemy. Oczywiście wielkiego cieniostwora można znaleźć również gdzie indziej, ale wtedy później trzeba byłoby niepotrzebnie wracać przez mapę. I od razu mała uwaga dotycząca samej walki. Specjalnie nie nagrywałem jej drugi raz. Pierwszy atak toporem dwuręcznym źle mi wszedł i od razu zrobiło się znacznie ciekawiej. Każdy, kto grał taką bronią, pewnie dobrze wie, że jeden nietrafiony cios potrafi momentalnie odwrócić przebieg walki. Zostawiłem ten fragment specjalnie, bo nie każde starcie wygląda idealnie za pierwszym podejściem. Kiedy róg wielkiego cieniostwora mamy już w ekwipunku, ruszamy dalej. Co ważne, nie zawracamy. Kolejna lokacja znajduje się praktycznie po drodze i właśnie dlatego wybrałem taką kolejność. Z jaskini kierujemy się prosto na wybrzeże wraków. To najkrótsza i najbardziej naturalna droga, dlatego nie ma sensu robić żadnych objazdów. To właśnie tutaj normalnie spotkalibyście ognistego jaszczura. Po rozmowie z Urszakiem jego miejsce zajmuje już wielki odpowiednik, z którego zdobędziemy drugi składnik potrzebny do wykonania Ulumulu. Drugiego takiego przeciwnika możecie znaleźć również w okolicach wieży Xardasa, ale ta lokalizacja zdecydowanie lepiej wpisuje się w naszą trasę. Skoro i tak zmierzamy dalej na północ, szkoda byłoby wracać w głąb kolonii. A jeśli trafiliście jeszcze na jakieś inne miejsca z wielkim ognistym jaszczurem, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Sam jestem ciekaw, czy gdzieś nie pominąłem dodatkowego spawnu. Skoro jesteśmy już na wybrzeżu wraków, kolejnym przystankiem będzie kanion troli. Większość z Was kojarzy to miejsce z wyprawy po kamień ogniskujący razem z Miltenem. I właśnie tam czeka na nas trzeci składnik. Sama walka praktycznie niczym nie różni się od starcia ze zwykłym trolem. Problem polega na tym, że wielki troll ma znacznie więcej punktów życia i potrafi zmienić walkę w naprawdę długą przepychankę. Jest jednak prosty sposób, żeby sobie to ułatwić. Wystarczy użyć zwoju zmniejszenia potwora. Dzięki temu przeciwnik staje się dużo słabszy, a całe starcie kończy się dosłownie po chwili. Skoro robimy to możliwie najszybciej, warto z takiego rozwiązania skorzystać. Do zdobycia został już tylko ostatni składnik, dlatego zamiast przebiegać przez pół mapy, korzystamy z teleportu do obozu na bagnie. Podczas mojego przejścia błotną matkę znalazłem w zachodniej części bagien. Patrolowała płytką wodę, więc wystarczy chwilę pobiegać po tej okolicy i prędzej czy później powinniście na nią trafić. To jedyny przeciwnik z całej czwórki, którego lokalizacja nie jest aż tak oczywista, dlatego warto dokładnie przeszukać ten fragment mapy. Sama błotna matka dość wyraźnie różni się od zwykłego węża błotnego, ma znacznie większy pysk i masywniejsze uzębienie, więc trudno ją pomylić z pozostałymi stworzeniami. Uważajcie jednak podczas walki. Potrafi zadawać naprawdę wysokie obrażenia i jeśli podejdziecie do niej zbyt pewnie, bardzo szybko może sprowadzić Was na ziemię.
Po zdobyciu zębów pozostaje już tylko wrócić teleportem do nowego obozu. I właśnie w tym momencie widać największą zaletę tej trasy. Wszystkie 4 składniki zdobyliśmy praktycznie jednym okrążeniem kolonii, bez niepotrzebnego wracania do wcześniej odwiedzonych miejsc. Składniki mamy już w komplecie, więc pora odwiedzić Taroka. Samo odbicie wolnej kopalni zostawiam poza materiałem, bo zakładam, że ten etap macie już za sobą. Zamiast tego pokażę Wam najszybszą drogę prowadzącą prosto do Orka. Zaraz po wejściu skręcamy w lewo i zeskakujemy na niższy poziom. Stąd cały czas kierujemy się w dół kopalni, trzymając się najkrótszej możliwej drogi. Po chwili odbijamy w prawo, schodzimy jeszcze niżej, a następnie na kolejnym rozwidleniu skręcamy w lewo. To właśnie tutaj większość graczy wybiera standardową trasę prowadzącą dookoła kopalni. My ten fragment całkowicie pomijamy. Zeskakujemy na niższy poziom, ale uważajcie, czeka tutaj 3 pełzaczy wojowników. Możecie wyeliminować ich z dystansu albo zrobić dokładnie to co ja. Wskoczyć między nich z bronią dwuręczną i szybko zakończyć walkę. Następnie wspinamy się po ścianie. Oczywiście ten skrót wymaga wcześniej odblokowanej umiejętności wspinaczki i właśnie tutaj widać, jak bardzo przydaje się ona podczas całej gry. Bez niej również dotrzecie do Taroka, ale będziecie musieli obejść praktycznie całą kopalnię. Po wejściu na górę schodzimy niżej, aż trafimy do pomieszczenia z kolejnym pełzaczem wojownikiem. Nie schodzimy jednak do niego. Zamiast tego trzymamy się skalnej półki i kontynuujemy drogę skrótem. Po chwili zeskakujemy prosto do orkowej kuźni. Tutaj czeka jeszcze 2 pełzaczy wojowników, więc rozprawiamy się z nimi i kierujemy się do celi Taroka. Lubię ten skrót, bo oszczędzamy naprawdę sporo czasu. Jeżeli od początku filmu zwracaliście uwagę na kolejność odwiedzanych miejsc, to pewnie zauważyliście, że dokładnie taki był plan. Każdy kolejny etap prowadził nas naturalnie do następnego celu, dzięki czemu praktycznie przez cały materiał ani razu nie musieliśmy zawracać. Gdy dotrzemy do Taroka, pozostaje już tylko przekazać mu wszystkie zdobyte trofea. Jeśli niczego nie pominęliście, ork od razu zabierze się do pracy. Przez chwilę możecie po prostu obserwować, jak wykuwa ulumulu. To jeden z tych krótkich momentów, które dobrze budują klimat orków. Nie dostajemy legendarnej broni znikąd, najpierw musieliśmy zdobyć wszystkie składniki, odnaleźć orkowego kowala i dopiero wtedy możemy odebrać gotowy symbol wojownika. Kiedy Tarok skończy pracę, wracamy do niego po ulumulu. Niestety zanim je otrzymamy, czeka nas jeszcze jedna rozmowa. Tarok uważa, że zawiódł swój lud. Według orkowego kodeksu honorowego nie zamierza dalej żyć z taką hańbą, dlatego prosi nas o ostatni pojedynek. I tutaj nie mamy żadnego wyboru. Jeśli chcemy dokończyć zadanie, musimy spełnić jego prośbę. Po walce zabieramy z jego ciała ulumulu i możemy ruszać do Urszaka. Warto na chwilę się tutaj zatrzymać. Od rozmowy z Urszakiem minęło zaledwie kilka minut, a wszystkie wymagane składniki udało się zdobyć praktycznie jednym okrążeniem mapy. Taki właśnie był cel tego poradnika – ograniczyć bieganie do minimum i wykorzystać możliwie najkrótszą trasę. Wracamy pod bramę prowadzącą do enklawy i ponownie rozmawiamy z Urszakiem. Od tej chwili ulumulu staje się naszą przepustką. Wystarczy pokazać je orkom pilnującym wejścia, a bez żadnych problemów wpuszczą nas do środka. To właśnie w tym momencie otwieramy sobie drogę do ostatniego etapu głównego wątku i przygotowań do wyprawy do Świątyni Śniącego. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta trasa pozwoli Wam zdobyć ulumulu znacznie szybciej i uniknąć niepotrzebnego biegania po całej kolonii. Jeśli znacie jeszcze lepiej zoptymalizowaną drogę albo trafiliście na któregoś z tych przeciwników w innej lokalizacji, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Sam chętnie sprawdzę takie rozwiązania, bo zawsze można znaleźć jeszcze szybszą metodę. Jeśli poradnik okazał się pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale.